z czym się mierzyliśmy w tym roku, to przede wszystkim efekt wojny w Ukrainie, czyli zwiększone przeładunki, jeżeli chodzi o ropę naftową, węgiel. Pierwszy oczywiście z produktów jest dużo prostszy do obsługi, ponieważ terminal Naftoport ma dosyć duże rezerwy, to jedno. Dwa, też ewakuacja tego towaru z portu jest dużo prostsza, bo jest to system ropociągów, natomiast w przypadku węgla nie było tak prosto. Sprzęt potrzebny do rozładunku, przygotowane place, nabrzeża i tak dalej, ale uporaliśmy się z tym wszystkim. Jako port w Gdańsku jesteśmy przygotowani, aby przeładowywać około 20 milionów ton tego towaru węgla rocznie i nie powodować równocześnie kongestii na naszych placach i w porcie. Zakładaliśmy rekord. Celem naszym na rok 2022 były takie, aby przekroczyć 60 milionów ton, natomiast ocenialiśmy, że będzie to raczej 61-62 miliony ton. Tutaj niespodziewany ten konflikt na Ukrainie to było coś, czego myśmy zupełnie nie przewidywali w swoich planach, a jest to efekt tego kryzysu. Wojna w Ukrainie spowodowała, że musieliśmy zacząć bilansować te ładunki, które myśmy przyjęli do naszego planu przeładunków. Tak? Z jednej strony kontenery, embargo na Rosję, które nam uciekły, z drugiej strony właśnie wolumeny typu towarów jak ropa naftowa czy węgiel musieliśmy dodać, ale przede wszystkim przygotować infrastrukturę jeszcze delikatnie oraz przede wszystkim poprawić nasze procesy takie logistyki już wewnątrz samego portu, we współpracy z terminalami, z PKP PLK i tak dalej. Oczywiście, że mamy taki sufit, ja oceniam osobiście, że jest to poziom około 88-90 milionów ton towaru we wszystkich grupach ładunkowych. Oczywiście nie mówię tutaj o tym etapie, kiedy nastąpi już finalizacja tego projektu, jakim jest rozbudowa Baltic Hub. No to jest ten nasz maksymalny poziom, który jesteśmy w stanie obsłużyć. Ten rok planujemy, że to będzie około 78-80 milionów, a więc już zbliżamy się do tego progu. Natomiast bardzo intensywnie pracujemy nad chociażby stanowiskiem W na Naftoporcie, czyli dodatkowe możliwości przeładunkowe. Również nasi operatorzy poprawiają przepustowość portu poprzez inwestycje w suprastrukturę, jaką są na przykład żurawie portowe. Spółka Port Gdański Eksploatacja zamówiła i odbierze w tym roku 2 nowe mobilne żurawie Liebherr 550. Oprócz tego procedujemy akurat zakup 2 kolejnych Liebherrów mobilnych 280. To wszystko zwiększa raty przeładunkowe, a więc czas obsługi statku przy nabrzeżu, a tym samym możliwości rozładunkowe całego portu. Także my możemy jakby zwiększać te capacity portu w dwojaki sposób. Z jednej strony są to inwestycje w tą twardą infrastrukturę, ale z drugiej strony również inwestycje naszych operatorów, kontrahentów w suprastrukturę, powierzchnie magazynowe, nowe urządzenia przeładunkowe i tak dalej.